Wielkie widowisko teatralne, w którym aktorzy śpiewają i tańczą, a to wszystko do spektakularnej muzyki granej na żywo. O czym mówię? Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na Szkle. Słyszeliście w ogóle kiedyś o takich dwóch formach muzycznych jak opera i musical? No, zwykle myśląc o operze, pewnie pierwsze, co przychodzi Wam do głowy, to wyjąca w niebogłosy śpiewaczka, a z kolei musical to na pewno jazz hands, pióra i cekiny. Ale są to stereotypy i tak naprawdę jakiś tam bardzo niewielki wycinek tego, jak to naprawdę wygląda. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam trochę przybliżyć ten temat i opowiedzieć o tym, czym opera i musical jest. I od razu mówię, ponieważ tytuł stawia te dwie formy muzyczne w kontrze, że żadna z nich nie wygrywa, bo obie są super. Zarówno opera, jak i musical są rodzajem przedstawienia teatralnego, w którym muzyka gra kluczową rolę. I niezwykle ważne jest zrozumienie ich synkretyczności, czyli sposobu łączenia różnych rodzajów sztuk, bo mogą sobie łączyć zarówno poezję, muzykę, plastykę, taniec, a współcześnie nawet elementy sztuki cyfrowej. Te audiowizualne widowiska to jednak nie jedyne formy, do których możemy przypisać te cechy. Ale ze względu na swoją popularność i taką bardzo dużą płynność, jeżeli chodzi o definicję różnych form muzycznych i gatunków, często inne, mniejsze przedstawienia nazywa się właśnie operami i musicalami, chociaż jest to robione błędnie. To, co na pierwszy rzut oka, ucha różni operę od musicalu, to rodzaj wykorzystywanej muzyki, zwłaszcza pod względem stylu śpiewania. Musical korzysta z muzyki rozrywkowej, a opera z muzyki poważnej. Nie będzie chyba jakimś super odkryciem, jeśli powiem, że opera pojawiła się na długo przed musicalem, bo dokładnie 330 lat wcześniej, w 1598 roku. I była m.in. efektem powstania takiej grupy Camerata Florencka. Byli to renesansowi uczeni, poeci i muzycy, których zadaniem było zgłębianie i powrót do sztuki antycznej. I pierwszą operą była Dafne, którą napisał Jacopo Peri, ale niestety zachowały się do czasów dzisiejszych tylko jakieś takie niewielkie fragmenty. Ale mitologia grecka właśnie przez to stała się niewyczerpanym źródłem inspiracji do tworzenia właśnie historii zawartych w tych operach. I do tego stopnia, że mamy mnóstwo oper, nie tylko opowiadających dokładnie te same historie w kółko i w kółko i w kółko, ale też mamy wiele dzieł dokładnie o tych samych tytułach. Nie chcę opowiadać całej historii, ale istotne jest to, że bardzo szybko ta część muzyczna zaczęła przeważać nad dramatyczną, żeby w końcu całkowicie ją przykryć. Oznacza to mniej więcej tyle, że widzów w ogóle nie obchodziło, co się dzieje na scenie i przychodzili tylko słuchać tych niesamowitych popisów wokalnych. Do tego stopnia, że widownia potrafiła gadać przez cały spektakl, żeby zamilknąć tylko na tę krótką chwilę, kiedy na scenie pojawili się ich idole. Na szczęście później kompozytorzy i libreciści zaczęli tworzyć coraz ciekawsze historie i opera się jednak trochę naprostowała pod tym względem. Taka najklasyczniejsza z klasycznych oper ma kilka stałych elementów. Są to oczywiście partie wokalne, solowe, zespołowe, chóralne. Ma partie orkiestrowe, czyli takie czysto instrumentalne i różne wstawki baletowe. Co ciekawe, opera najczęściej nie ma fragmentów mówionych. Jeżeli mamy jakąś akcję dramatyczną i musimy popchnąć tę akcję do przodu, wtedy pojawia się coś takiego jak recytatyw, czyli tekst na bardzo prostej melodii. A z kolei, jeżeli naszym bohaterem targają emocje, wtedy pojawiają się te słynne arie operowe, jak na przykład aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta.
dobrze jest wspomnieć, że Mozart był absolutnym i niekwestionowanym mistrzem opery, bo oprócz tego, że była tam fantastyczna muzyka, to też była klarowna i przemyślana akcja dramatyczna, a nie jakieś tam pitu-pitu. Ale muzyka to nie wszystko, bo opery zarówno w przeszłości, jak i teraz to niesamowicie widowiskowe przedstawienia. Bogactwo scenografii, kostiumów, charakteryzacji nie tylko wzbogacają sam odbiór, ale nadają zapierającej dech w piersiach wielkości. Po klasycyzmie opera dalej miała się świetnie, do tego stopnia, że przestano pisać już tylko operę po włosku, jak to miało zwykle miejsce do tej pory, a w różnych krajach kompozytorzy zaczęli sięgać do własnych tradycji muzycznych i też pisali teksty w rodzimych językach. U nas na przykład takim słynnym kompozytorem oper był Stanisław Moniuszko, który napisał m.in. operę Halka i Straszny Dwór. Rodzajów samej opery też jest całkiem sporo, co nie powinno w sumie dziwić, biorąc pod uwagę, jak stary jest to gatunek, a jednak wciąż nieprzedawniony. I oprócz tego, że na przestrzeni epok zmieniał się styl muzyczny, to też nie każde dzieło operowe jest jakieś takie strasznie poważne. Bo pamiętajcie, że wiele utworów, które dzisiaj traktujemy jako te poważne, kiedyś były muzyką rozrywkową. I w ten sposób powstały nam takie 3 główne kategorie opery, czyli opera seria, opera poważna, opera buffa, czyli komediowa i opera semiseria, czyli taki pośredni komediodramat. A jeśli chodzi o budowę formy operowej, to nie wdając się w zbytnie szczegóły, opera dzieli się na takie duże akty. W aktach mamy pojedyncze sceny. I cała opera zaczyna się uwerturą, czyli takim czysto instrumentalnym wstępem, w którym mamy różne tematy, które dalej znajdują się w całej operze. I o operze kończąc, posłuchajcie fragmentu słynnej opery Carmen, którą napisał Georges Bizet. A jak jest z tym musicalem? Musical to taki fajny gatunek muzyczny, który w swojej historii czerpał z mniejszych i z większych widowisk muzyczno-scenicznych. I istnieje jakieś takie przekonanie, że musical to po prostu rozrywkowa wersja opery, ale wcale tak nie jest. Fakt, że tytuł pierwszego uznanego musicalu to opera za 3 grosze, nic nie zmienia. Musicie wierzyć mi na słowo. Więc co się tam zmiksowało oprócz opery? Źródeł musicalu można szukać w takich gatunkach jak vaudeville, ekstrawaganza, minstrel show, rewie, burleski, widowiska kabaretowe, operetki i wielu, wielu innych. I przypuszczam, że wiele z tych nazw słyszycie po raz pierwszy, i nie jest to dziwne, bo tak naprawdę mało kto o nich słyszał. Natomiast, tak żeby Wam je pokrótce przybliżyć, wszystkie z wyjątkiem jazzu są rodzajem przedstawień, które wykorzystują mniej lub bardziej muzykę i grę aktorską. W jednych ważniejsze są piosenki, tłumy pięknych tancerek i bogactwo lejące się ze sceny, jak na przykład w rewiach Ziegfilda, a w innych bardziej stawiali na taki teatralny wydźwięk, jak na przykład w burleskach, które były tak naprawdę karykaturą życia politycznego i kpiły sobie tak naprawdę z tamtejszej Ameryki i tak naprawdę po raz pierwszy przedstawiły takie codzienne życie Amerykanów. Bo w zasadzie o tym nie powiedziałam. Takimi największymi frikami musicalowymi są właśnie Amerykanie, bo w końcu Broadway nie wziął się znikąd. I teraz to, co jest absolutnie najważniejszą zasadą musicalu, to równowaga pomiędzy jego 3 głównymi elementami, czyli grą aktorską, muzyką i tańcem. I oczywiście wyjątki potwierdzają regułę, w związku z tym mamy wiele ważnych, przełomowych musicali, które tę zasadę wyginają, łamią w każdą stronę. Na przykład w Kotach, gdzie w zasadzie nie mamy żadnej akcji dramatycznej, a najważniejsza jest muzyka i taniec. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć, czym właśnie jest taka równowaga między tymi elementami, to możecie ją zobaczyć na przykład w słynnej deszczowej piosence. Singing
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I oczywiście musical charakteryzuje się rozrywkowym brzmieniem, z takim dużym naciskiem na typowo estradowy sposób śpiewania. Jednak to też nie jest jakaś taka żelazna reguła, bo możemy w musicalu też znaleźć śpiew klasyczny, jak na przykład w niektórych wykonaniach musicalu Upiór w operze. Innym ciekawym nawiązaniem musicalu do opery jest musical Nędznicy, gdzie nie mamy w ogóle partii mówionych, tylko właśnie coś na kształt recytatywu. W ogóle śmieszne jest to, że ludzie potrafią zrobić musical absolutnie na każdy temat. Historyczny Hamilton, książkowy Oliver Twist czy filmowy Beetlejuice to jest naprawdę pikuś. Są takie musicale jak Shrek albo Legalna blondynka. Kiedyś dorwałam na przykład musical Władca Pierścieni. A nawet w Polsce mamy taki fajny tytuł jak Wiedźmin, który został zrobiony w Gdyńskim Teatrze. I swoją drogą bardzo polecam ten musical, bo jest naprawdę świetny, no może nie licząc braku scenariusza, ale polecam pojechać i zobaczyć. A jak nie możecie pojechać, to posłuchajcie chociażby utworów. Nicość za nicość, za pustkę pustka. One są w tobie, zdobycz do świata. Miecz przeznaczenia, on ma dwa ostrza. Ty jesteś jednym, a co jest drugim? Ach, jakże mało, ty biały wilku. Wiesz tak naprawdę o przeznaczeniu. Jedno co wszystkim jest przeznaczone, to śmierci nicość, nicość i pustka. W ogóle chyba będę musiała zrobić o tym gatunku osobny film, bo naprawdę mogę gadać o nim w nieskończoność. No dobra, ale wróćmy do tematu. Jeśli chodzi o te muzyczno-sceniczne widowiska, to musical zdecydowanie wyprzedza operę w kwestii popularności, bo ma zdecydowanie przystępniejszą tematykę, łatwiejszą formę i korzysta z tak ogromnej ilości rodzajów muzyki, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy musicale jazzowe, latino, symfoniczne, rockowe, rapowane i naprawdę może się tam znaleźć absolutnie wszystko. No i co za tym idzie, odbiorca też nie musi mieć jakoś strasznie wysublimowanego gustu muzycznego, żeby po prostu wiedzieć, co się tam dzieje. Opera z kolei jest niewyczerpaną skarbnicą niezwykle pięknej i wartościowej muzyki poważnej, a śpiewacy, którzy wykonują te utwory, no niemalże przekraczają ludzkie możliwości. Jednak ten śpiew klasyczny dla niewprawnego ucha może być też trochę drażniący i niezrozumiały, no bo sprawia wrażenie nienaturalnego. Dla nas naturalnym śpiewem jest ten, który jest bardzo zbliżony do ludzkiej mowy, czyli no w zasadzie ten rozrywkowy. Innym problemem może być też to, że te wszystkie klasyczne opery będą po włosku albo po niemiecku. Ale współcześni realizatorzy oper poszli z duchem czasu i na scenie cały czas wyświetla się śpiewany tekst. Warto jednak wziąć poprawkę na to, że współczesne interpretacje nawet tych starszych oper nie odbiegają widowiskowością od musicalu. I twórcy zdecydowanie chętniej korzystają z nowych technologii, jakichś nowoczesnych odniesień i nawet libretta są dostosowywane do bardziej współczesnych czasów. Na szczęście jeden i drugi gatunek ma się bardzo dobrze, a bilety w największych światowych teatrach sprzedają się niemal natychmiast. W tym wszystkim jest jeszcze jeden śmieszny gatunek, który w zasadzie jest takim miksem opery z musicalem. To rock opera. I jego takim najbardziej znanym przykładem jest spektakl Jesus Christ Superstar, który został napisany przez Andrew Lloyda Webbera. I opowiada on o ostatnich dniach życia Jezusa. Także, jak mówiłam, wszystkie tematy dozwolone. Na koniec taka mała ciekawostka o miłości musicalu do opery. Jest taki musical Rent, który właśnie został zrobiony na podstawie opery Cyganeria Pucciniego. XIX-wieczny Paryż zamienił na współczesny Manhattan, francuską cyganerię na grupę wyzwolonych artystów, a gruźlicę na AIDS. Nie mogło się nie udać. Isolation, rhythm, power, feeling, harmony, and heavy competition. Anarchy, revolution, justice, screaming for solutions, forcing changes, risking danger, making noise and making pleas. Dragons, lesbies, dykes, cross-dressers too. To me, to you, and you, and you.
you, and you. To people living with, not dying from disease. Let he among us without sin be the first to condemn. La vie bohème, la vie bohème. Na dzisiaj to tyle. Macie jakieś swoje ulubione tytuły musicalowe albo operowe? Napiszcie koniecznie w komentarzach, może dorzućcie jakieś linki, na pewno fajnie będzie zobaczyć coś nowego. A jeżeli podobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, no i oczywiście zasubskrybować kanał. A w międzyczasie zapraszam Was jak zawsze na muzowe social media, czyli na Facebooka i Instagrama. A wszystkie utwory, które dzisiaj się pojawiły, już znajdują się na naszej muzowej playliście, także nie zapomnijcie zobaczyć ich wszystkich w całości. Do zobaczenia!